Witajcie widzowie w kolejnym odcinku serii Wszystko co musisz wiedzieć o. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej itemkowi o nazwie Megasylvan Sampling. Powiem wam jak go zdobyć oraz jakie ma zastosowanie. Zapraszam do oglądania. Megasylvan Sampling jest to item, który wszedł do gry wraz z letnim update'em w 2021 roku. Możemy go zdobyć z Megasylvan i Zeldy, bossa, który jest naszym przeciwnikiem podczas wykonywania Adventures of Gadlen Quest. Jest on z kategorii Archfoe i można go bić w 5 osób co 20 godzin. Wejście do jego platformy znajduje się pod wyspą Bołnak. Jeśli wykonujesz quest po raz pierwszy, to musisz przejść przez jaskinię z kryptuariorami i karnisylwanami, aby się do niej dostać. Jeśli jednak twoja postać ma skończony ten quest, to możesz posłużyć się skrótem w drzewie niedaleko łodzi na wyspie. Bicie tego bossika jest mało skomplikowane. Po pociągnięciu za dźwignię zostaniemy przeniesieni do pokoju z Izeldą, która stoi nieruchomo w jednym miejscu. W 4 narożnikach pokoju znajdują się sadzonki. Jeśli robisz tego bossa po raz pierwszy, musisz utrzymać te sadzonki przy życiu przy pomocy uchów lub mazresów, aby dostać item potrzebny do dalszej części questa. W przeciwnym wypadku nie musisz się nimi przejmować. Boss ten przez całą walkę znajduje się w jednym miejscu i respi karnisylwe samplingi, które podbiegają do nas i wybuchają, zadając obrażenia z ognia. Aby stał się wrażliwy na nasze ataki, musimy napisać do niego tekst widoczny na ekranie. Następnie możemy go już normalnie bić. Lud z tego bossa nie powala. Oprócz sadzonki, która wypada bardzo rzadko, z bardziej wartościowych itemów mamy możliwość zdobycia 2 przedmiotów na sprzedaż do Jasira i większe kamyczki. Istnieje też plotka, że sadzonka wypada tylko i wyłącznie, gdy utrzymamy te znajdujące się w bossroomie przy życiu, ale zostało to wielokrotnie zdementowane na różnych forach. Przejdźmy teraz do samej sadzonki. Jest to item, którego nie można wystawić na markecie. Można go jedynie sprzedać na advertisie. Ma 2 zastosowania, które właśnie teraz omówię. Pierwsze to farbowanie dywanów. Po ukończeniu Adventures of Gadlen Quest dostaniemy możliwość handlowania z Joanem w Bołnak. NPC ten pojawia się w swoim domku nocą i sprzedaje 6 różnych rodzajów dywanów. Każdy w cenie 10k. Dywany te normalnie są szare i przedstawiają różne przedmioty z TV. W momencie, gdy użyjemy je na przedmiocie, który przedstawiają, to zmieniają one swój kolor. W tym odcinku interesuje nas konkretnie pierwszy Folded Artifact Carpet, który przy użyciu na Megasylvan Samplingu zmienia kolor na pomarańczowo-niebieski. Warto zaznaczyć, że w momencie zwijania dywanu kolor ten znika i znów potrzebujemy sadzonki do pofarbowania. Za pomocą jednego itemku możemy farbować dowolną ilość dywanów. Drugim zastosowaniem jest tworzenie drzewka o nazwie Megasylvan Plant, które bardzo przypomina strelicję. Aby to zrobić, musimy posiadać Empty Flower Pot i Megasylvan Sampling. Empty Flower Pot możemy kupić w Venorę. Gdy już mamy te 2 itemki, to używamy sadzonki na pustej doniczce, która zaraz potem zmieni się w podłych Sylvan Earth. Następnie klikamy na nią i otrzymujemy kwiatek. Roślinę da się stworzyć raz na jedną postać, a więc jeśli chcemy mieć ich więcej, to musimy sobie zrobić nucharki. Przedmiot ten możemy wrapować i przenosić pomiędzy postaciami, ale nie możemy go wystawić na sprzedaż na markecie. Dodatkowo, jeśli nakarmimy roślinę egzotycznymi owocami, to istnieje prawdopodobieństwo, że naszym oczom ukaże się tukan wystający zza liści. Jeśli klikniemy ponownie na roślinę, to ptaszyna chowa się. Dodam, że nie znika ona po wrapowaniu rośliny, więc bez obaw można ją spakować i przenieść w inne miejsce. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, na razie.